wszystkie estakady, mosty, te betony konstrukcyjne też oczywiście możemy produkować. Cały taki dwuwołowy mieszalnik produkowany jest przez roboty, bez udziału człowieka. Moi drodzy, dzisiaj z kanałem do roboty przyleciliśmy do Turcji. Jaka praca kojarzy Wam się z Turcją, to możecie pomyśleć albo napisać w komentarzu. Mi Turcja kojarzy się z piaskiem, wodą i słońcem. Co prawda w tej hali słońca za dużo nie mamy, ale temat będzie związany i z piaskiem, i z wodą, ponieważ jesteśmy w fabryce maszyn wytwarzających beton. A ze mną jest Przemek, witam Cię serdecznie. Dlaczego Turcja i co tutaj się robi? No sam widzisz, chciałem Ci pokazać naprawdę poważną produkcję, taką męską, twardą, jak widzisz hałas, dużo się dzieje. Przemysł ciężki, Wy jesteście dystrybutorem maszyn produkcji betonów Elkon w Polsce. Tak jest, sprzedajemy wytwórnię betonu, dla nas to jest strzał w dziesiątkę. Okej, jak się zaczęła ta pasja do betonu, o tym też dzisiaj opowiemy, ale co najważniejsze, kiedyś pokazaliśmy odcinek, ponad 150 000 wyświetleń, jak ta maszyna działa w rzeczywistości, jak ten beton się wytwarza, a dzisiaj krok po kroku pokażemy aż w 6 halach, jak te maszyny się tworzy i to od zera. Dokładnie tak. A to wszystko, moi drodzy widzowie, dla Was, bo pytaliście, jak takie maszyny się wytwarza, pisaliście komentarze, więc co? Bierzemy się do roboty. I zobaczcie, tu się wszystko zaczyna, już nawet na tym etapie każda z tych maszyn, która dopiero powstanie, można powiedzieć, ma swoją plakietkę. Jeszcze tutaj bez destynacji, natomiast wszystkie już będą miały za chwilę swój cel. To są formy, mamy je po to, żeby utrzymać jakość, żeby jakość była powtarzalna, na tym najbardziej zależy. Mamy formy i wtedy każde urządzenie jest takie samo. Czyli tak jakby szablon. Tak, dokładnie, to jest bardzo dobrze to ująłeś, to jest szablon i mamy zawsze powtarzalność, jesteśmy pewni jakości. Jak widzicie, każda maszyna ma swoją tabliczkę, to znaczy, że to jest przypisane do tego kraju i ona już potem wędruje przez fabrykę. Poczynając od tego miejsca przez każde etapy, to jest dopiero bardzo wstępny etap. To od początku idzie ten cały proces, który dzisiaj też będziemy mogli zobaczyć. I później taką maszynę jak się transportuje? No na kołach, znaczy, no, oczywiście nie do Kanady, także to są wytwórnie kompaktowe, więc dzięki temu możemy je transportować również statkiem, ale też możemy je przywieźć tirami. To jest, proszę, Dubaj. W zasadzie Elkon sprzedaje na cały świat, co więcej, mniej lokalnie, bardziej globalnie. To, co widzicie, to już są materiały, które są przygotowane do wysyłek. Same wytwórnie są kompaktowe, ale oczywiście robimy do wysyłki tak, żeby były jeszcze bardziej kompaktowe niż kompaktowe. W związku z tym staramy się to wszystko ścieścić na czas transportu. I to są urządzenia, czy w zasadzie komponenty, które już czekają na to, żeby je dołączyć do tych głównych maszyn, które tutaj są i wszystko wysłać razem albo statkiem, albo samochodem. Czyli średnio ile takich paczek do jednego urządzenia jest? No i to zależy, jak duże urządzenie, ale co najmniej jeden tir dodatkowo na akcesoria. Okej. A teraz jesteśmy pod ziemią, to znaczy w tej samej hali, w której byliśmy przed chwilą, ale piętro niżej. To jest miejsce, gdzie są tworzone materiały i one są potem tutaj składowane, przetwarzane na elementy, które są wykorzystywane potem na górze. Jak widziałeś, tam są też windy i po prostu wjeżdżają sobie gotowe już, komponenty gotowe do tego, żeby potem je wszystkie łączyć na górze. I to też nie jest ostatni etap, bo jeszcze przecież mamy malowanie, cynkowanie, całe mnóstwo kolejnych procesów. Nie samym gadaniem człowiek żyje na kanale do roboty, czyli trzeba coś porobić. A na czym się dobrze znam? Dobrze czy niedobrze? Na spawaniu kilka razy na kanale do roboty już to pokazywaliśmy. Coś tu wyszło, możecie ocenić teraz w komentarzach. Jeśli oglądacie to na telewizorach, to klikajcie na swoim telefonie komentarz, czy wyszło mi to spawanie, czy mogę zostać tureckim spawaczem w fabryce Elkon, czy mimo wszystko nie.
jednym z odcinków na kanale Do Roboty pokazywaliśmy wasze maszyny, ale wtedy produkcja wyglądała troszkę inaczej, bo był to suchy beton. Przyjeżdżały Tak, ciężaróweczki jest. po suchy beton. No i zobacz, tu są dokładnie te maszyny, one są przygotowane już do wyjazdu. Wiadomo, że jeżeli chodzi o beton, to głównie ten mokry, tradycyjny beton jest naszym core biznesem. Każda z tych wytwórni potrafi produkować beton praktycznie w każdej klasie. To siłą rzeczy zawiera to też suche betony, czy stabilizacje tak zwane. No właśnie spotkaliśmy się z dużą ilością komentarzy. Co to za betoniarnia, ileś tam 10 metrów sześciennych betonów, u mnie robi się tego więcej. No to dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć naprawdę szeroki przekrój takich wytwórni i mieszalników od takich maluszków po mieszalniki, które mają 5 metrów. Czyli są też większe sprzęty Tak jest, wszystko wykorzystywane gdzie? Głównie do produkcji tradycyjnych mokrych betonów w wszelakich klasach, więc w budownictwie po prostu, w Czyli budownictwie. to, co widzimy, nie wiem, gdzieś przy drogach, trasach, że podjeżdża betoniarka i do niej się wlewa ten beton, Tak jest, to też jest taki właśnie urządzeń. Dokładnie, może nie, z tych również nie, też, natomiast takich betony w wysokich klasach to już są duże maszyny, duże wytwórnie, duże mieszalniki. Czyli wy działacie w Polsce, jesteście dystrybutorem Tak tych jest, urządzeń sprzedajemy te urządzenia w Polsce, dokładnie tak. i klient się do was zgłasza, mówi, potrzebuję tyle i tyle wytworzyć betonu takiej klasy i wy mu dajecie, powiedzmy, rozpiskę, jakie urządzenie jest. Mamy specjalistów, którzy doradzają klientom. Co jest najważniejsze, to rozpoznajemy potrzeby klienta, czyli pytamy się, co dokładnie klient potrzebuje i usiłujemy zawsze znaleźć najlepsze rozwiązanie. Co istotne, nie zawsze najdroższe rozwiązanie. Musi to być najbardziej optymalne dla niego, żeby za 5 lat cały czas był z tego rozwiązania zadowolony. A za 3 zamówił kolejną maszynę. Na przykład mamy wielu takich klientów, którzy przychodzą po pierwszą, kupują drugą, kupują trzecią, zaczynają czasami od takich małych, a potem przychodzą po duże wytwórnie, a za chwilę po wibroprasy. A wracając jeszcze do naszych miksów, które miałeś okazję oglądać i na nich pracować, ta idzie do Włoch, a tamta do Polski. W Polsce ile takich maszyn sprzedajecie w ciągu roku? Do 30 rocznie, tak. Tutaj widziałem na miejscu już chyba 6. maszynę z naklejką Polski. Mamy dzisiaj szczęście. No właśnie, więc mówię, No końcówka roku się zbliża, chyba ludzie zaczynają inwestycje tutaj działać w betonie, a fabryka sama w sobie rocznie produkuje Jedną wytwórnię dziennie. jedną wytwórnię Jedną dziennie, wytwórnię około dziennie, czyli to jest 300. naprawdę fabryka, to nie jest firma w garażu, to jest linia produkcyjna, tak jak producent samochodów, można powiedzieć. 300 sztuk rocznie, 300, z czego... każdy dzień roboczy to jedna wytwórnia. I około 30 leci do Polski, czyli widać też, że Polska to dobry Robimy robotę. Zobaczcie, to jest Salwador na przykład, także naprawdę cały świat. Dzisiaj w tej hali produkcyjnej mamy przeznaczony cały dzień, ja mam drugi aparat, żeby stworzyć dużo świetnych ujęć specjalnie dla Was. Jeśli oglądacie ten program na telewizorze, to mimo wszystko kliknijcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, nawet wyjmując swój smartfon, będzie mi miło, bo tworzymy specjalnie dla Was, więc cieszę się, że tu jesteście przed ekranami, a my co, bierzemy się dalej do roboty. Słuchajcie, to nie jest UFO, to są mieszalniki, to będą mieszalniki, to jest taka konstrukcja, tak wygląda mikser w tej początkowej fazie, mikser Mixmastera. Ale muszę też powiedzieć, że Turcja, firma powiedzmy tutaj lokalna, ale dość mocno i dobrze działają w marketing, bo wszystko jest obrędowane i ologowane. Jak na przykład tu samo logo wspawane czy przykręcone, no to też robi robotę, że nie jest to taki no-name. Słuchaj, mamy standardy zachodnie, jak sam widzisz. No tak, i też później maszyny, które są wysyłane na cały świat, no to widać wielki napis Elton. Mogłoby być to małe logo, ale widać, że jest się czym chwalić. Doskonale wiesz, że to robi robotę zawsze. Tu mamy obróbkę mechaniczną, tu mamy maszynę CNC, także tutaj mamy cały etap od A do Z. Okej, ale to też jest fajne, że te cykle ktoś musiał najpierw zaprojektować, stworzyć. No, mieliśmy trochę czasu na to, pamiętaj, że fabryka ma 50 lat, także ten proces oczywiście był stopniowy, nie wszystko było od razu, no ale jak widzisz, ze sporym sukcesem. Produkcja to jedno, ale bez tych ludzi nie byłoby tak naprawdę fabryki, bo oni wszystko projektują i przygotowują, poza tym też wszystkie innowacyjne produkty powstają tutaj. A wy jako polski dystrybutor też macie jakieś swoje 3 grosze, że tak to nazwę, przy produkcji, że powiecie, kurczę, na nasz rynek jest potrzebne coś innego na przykład? I to jest tak, i to jest właśnie ta zaleta, bo jeżeli posiada się na miejscu dział projektowy, to wtedy wszystkie takie innowacje i nasze wnioski od razu są tutaj uwzględniane. Okej, czyli to też jest dopasowane do rynku, no bo tak. potrzeba rynku, czy potrzeba betonu na każdym rynku, czy to w Dubaju, czy w Polsce, no jest zdecydowanie inna, Tak, więc te ale- maszyny też muszą... Prawda, poza tym nasi klienci są osobami, które też dużo dobrego wnoszą. My słuchamy klientów i po prostu też wszystkie pomysły
pomysły staramy się wdrażać. To też fajnie słyszeć, bo często jest coś takiego po prostu ściąganego do Polski, dystrybuowane i sprzedawane. Sprzedaj tak, albo bierzesz to, albo wcale. Nie, to my działamy tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jesteśmy tutaj w centrum sterowania, to znaczy każda betoniarnia ma swoje serce elektroniczne. Systemy sterujące są niezbędnym elementem teraz każdej wytwórni i tutaj właśnie widzicie szafy sterujące z automatyką. To jest sterowanie na Siemensie, to jest sterowanie ABB również. To jest w ogóle system testujący, czyli zanim taka wytwórnia wyjedzie do klienta, ona jest zawsze sprawdzana, czy działa w 100% tak jak powinna. Dopiero jeżeli jest gwarancja, że wszystko działa tak jak trzeba, dopiero jest montowane do wytwórni i jest wysyłane. Czyli widzicie, to są takie panele, które są zainstalowane zawsze w wytwórniach, ale poza takim tradycyjnym, można powiedzieć, panelem sterującym, który tu jest zgromadzony, można tymi wytwórniami sterować normalnie, niemalże w białych rękawiczkach z komputera. Szczerze, jakbym tutaj nie słyszał języka tureckiego, to bym powiedział, no jesteśmy w Polsce, no bo urządzenia, maszyny, technologie są naprawdę prawie że 1 do 1 bardzo podobne. Stąd pytanie, dlaczego akurat jesteśmy w Turcji i te maszyny są tutaj produkowane, a nie w każdym innym państwie. Na pewno zaawansowanie technologiczne fabryki. Po 50 latach jednak ten know-how jest daleko i zostawiamy w tyle innych. Żeby zacząć taką produkcję od lokalnych krajów, takich jak Polska, wymagałoby to wiele pracy. Tak samo ceny stali mają znaczenie. Elkon jest znany ze swojej jakości i z tego, że używa komponentów wysokiej klasy. Nie oszczędzamy na pewno na jakości i na producentach, natomiast tam, gdzie jest możliwość wykorzystania lokalnych produktów, takich jak stal, to korzystamy z tego. Wyszliśmy teraz z hali numer 5, tutaj hala numer 6, więc to wszystko jest rozłożone tutaj Tak, na dużym terenie. to Te hale prawda. mają około ilu? 100? 100 000 metrów. Mówimy o metrach zakrytych, w sensie pod dachem, ale też oczywiście dużo więcej placu. 100 000 metrów kwadratowych łącznie dachem, te wszystkie tak hale. jest. Wy jesteście dystrybutorem tej firmy, ale często widzimy mieszalniki betonu innych marek. Ta konkurencja jest spora? Jest bardzo duża konkurencja, ale to, co nas odróżnia od innych, właśnie fakt, zobaczcie, to wszystko to są mieszalniki. My te mieszalniki produkujemy sami, większość innych firm mieszalniki kupuje. Są producenci samych mieszalników, tak jak są producenci silników, dajmy na to, więc ktoś te silniki kupuje i te komponenty sobie gdzieś tam w garażu, mniejszym, większym, mniejszej hali składa. My wszystko produkujemy tutaj, wszystko co możemy, co ma wpływ na jakość. Jeśli chodzi o waszych klientów w Polsce, bo działacie tylko na rynku polskim i na przykład taki klient... Mówimy o Elkon Polska. Tak, Elkon tak, Polska tak. działa to dokładnie. Jesteśmy bardzo mocno zregionalizowani, ale to jest to też zaleta dla klientów, dlatego że mają u nas wszelakie wsparcie. Co jest istotne dla takiej osoby, która produkuje beton w Polsce? Chodzi o to, żeby ten sprzęt się nie psuł. Jeżeli jakiś element się zużywa, on powinien być dostępny natychmiast. Dzięki temu nie muszą się ludzie martwić o to, czy będzie maszyna stała, czy nie. U nas kupuje się sprzęt i się z tego sprzętu potem bezawaryjnie produkuje, a jeżeli jest jakiś problem jest natychmiast rozwiązywany. Okej, ale czy tak jak my i nas dzisiaj z kamerą Kanału do Roboty zaprosiliście tutaj do Turcji, też jeździcie, nie wiem, z jakimiś topowymi klientami, żeby zobaczyli sobie jak to wszystko wygląda? Tak, bo wiesz, mam nadzieję, że kamera to odda, natomiast trzeba to zobaczyć, po prostu trzeba to zobaczyć. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo rozbudowany to zakład i jak wiele tutaj się dzieje. Zobaczcie, tutaj mamy elementy do produkcji mieszalników, akurat tutaj do produkcji mieszalników dwuwałowych. Nasza wydajność roczna to jest 600 mieszalników i teraz to my sprzedajemy mieszalniki No do tak, bo jak innych. 300 maszyn produkujecie, No. a 600 jest wydajność, no to teraz ktoś może od was kupić te mieszalniki. To są komponenty, one idą dalej, tam zobaczycie te roboty spawające, to jakby to jest ten powód, dlaczego nie widać tu pracowników, takich pracowników ludzkich, że tak powiem. Przechodzimy tutaj metr po metrze, ludzi nie ma, pracowników nie ma, a robota idzie. Roboty robią robotę. Jako taką ciekawostkę powiem, że cały taki dwuwałowy mieszalnik produkowany jest przez roboty, bez udziału człowieka. Cały dwuwałowy mieszalnik, także to jest też wyznacznik. Tutaj kolejne testy
maszyny przed wysyłką. Tak jest. Tutaj to, co widzisz, to jest kompletny mieszalnik dwuwałowy. Są też mieszalniki planetarne i talerzowe. Mówię o takich rozwiązaniach, które są najbardziej popularne. Mieszalniki talerzowe najczęściej używane są do małych urządzeń, natomiast mieszalniki planetarne głównie do takich miejsc, gdzie jest potrzebny beton do produkcji bloczków, czy w ogóle wszelkich produktów z betonu po prostu, prefabrykacji. Tutaj też widzimy tą ludzką stronę biznesu i tej całej Tak. fabryki. Jest z nami właściciel, szef wszystkich szefów. Tak jest. Pan Alpagut jest tutaj od zawsze, to jest jego dziecko, więc on to, co robi, to jest jego dzieło. Kiedy w 1975 roku podjąłem decyzję o zajęciu się tym przedsięwzięciem, już wtedy postawiłem sobie za cel bycie w tym najlepszym. A punkt, do którego dotarliśmy obecnie, to posiadanie najnowocześniejszej fabryki produkującej betoniarnie w całej Europie i na Bliskim Wschodzie i jesteśmy zdeterminowani, by to znacznie rozwinąć. Teraz zmieniliśmy miejsce, to znaczy jesteśmy cały czas w fabryce, tylko na wyższym piętrze i przenieśliśmy się do klasy, tak? No tak, mamy własną uczelnię techniczną. Już to wszystko po to, żeby też mieć dobrych pracowników. Także my dbamy o nich od początku. Większość z nich zostaje potem z nami. Czyli to jesteś na wzór polskiego technikum, tak? Można powiedzieć high school, technical high school. I tutaj uczniowie, których widzimy za naszymi plecami, uczą się wszystkiego? Całe technikum jest tutaj... Tak, dokładnie tak. To jest prywatna uczelnia, po prostu ma status prywatnej uczelni, ale wspierana normalnie przez Ministerstwo Edukacji, więc jakby dostajesz dyplom normalnie i tutaj my płacimy za całość, to znaczy za edukację. Uczniowie tutaj zostają, nawet jak nie zostaną, to i tak cieszymy się, że wykształciliśmy kogoś. Okej, czyli oni są tutaj wychowywani, uczeni po to, żeby jeszcze tam mieli lekcje Jeszcze, praktyczne? Tak, mają też praktyki, czyli tutaj teoria, nie tylko w tej klasie, ale w ogóle tutaj, w tej szkole, natomiast praktyki mogą mieć od razu welcome tutaj w fabrykach, no i jeżeli ktoś zostanie, super, jeżeli nie, też dobrze. W Polsce to jest zauważalne w technikach, że jest powiedzmy jakaś klasa pod patronatem jakiejś, nie wiem, fabryki samochodów czy coś takiego, a tutaj szkoła w fabryce. Tak, dokładnie. Niespotykane, ale możecie, drodzy widzowie, napisać, czy kiedyś się z tym spotkaliście. Jesteśmy w kolejnej hali, jak widzisz. Tutaj są produkowane inne rzeczy, a konkretnie elementy zasobników. Natomiast jak widzisz, roboty są również, stal jest również, więc... Widać ten przemysł ciężki, tak, nie? tak, dokładnie. I to jest to, z czego też ta Turcja słynie troszeczkę, Tak, Turcja się, można powiedzieć, specjalizuje w stali. Dużo rzeczy jest robionych między innymi właśnie z takim przemyśle jak nasz. Popatrz sobie, to jedna z hal, w której produkujemy wyłącznie silosy, w których trzyma się z reguły albo popioły, albo cement. I to jest hala, w której wszystko jest zautomatyzowane i tylko wyłącznie służy produkcji silosów. Mamy też roboty malujące, więc możemy pomalować klientom sprzęt na dowolny kolor, jaki sobie zażyczą. Okej, ale robicie też tak na przykład te całe węzły betoniarskie pod zamówienie klienta, jeśli chodzi o branding, czy raczej zawsze branding? Branding nie, jesteśmy dumni z naszego logo, chcemy to utrzymać, natomiast możemy customizować, że tak powiem, czyli dowolny kolor, jaki sobie klient właśnie zażyczy. Wylądowaliśmy w Stambule jakieś 2 dni temu. Każdemu może się kojarzyć Turcja z czym innym, ale często może się kojarzyć, nie wiem, z przeszczepami włosów, czy z jakimś tureckim jedzeniem, którego w Polsce też jest dużo. No ale czy kojarzy się z przemysłem ciężkim i powiedzmy z tak rozwiniętą technologią? Dlaczego akurat Turcja? Jak to tu wygląda? Słuchaj, no my robimy wszystko, żeby się zaczęła kojarzyć, no i mam nadzieję, że teraz widzom będzie się też kojarzyła, bo jak widzisz, przemysł jest zaawansowany, więc to nie tylko wakacje czy jedzenie, ale mamy też naprawdę wyrafinowany sprzęt, mimo że mogłoby się wydawać, że taki beton, no to po prostu, tak, bierzesz sobie, mieszasz i wychodzi. Jak zobaczysz, jak wygląda miasto, no to też masz odpowiedź, jak można podejść do tego kraju. No tak, i to jest dość rozbudowany kraj, największe miasto w całej Turcji, więc też... No, kilkanaście milionów mieszkańców, zależy jak to liczyć. Niektórzy mówią 14, niektórzy mówią 16 milionów, także to praktycznie połowa Polski. Skala robi wrażenie, więc nie bójcie się, jeśli coś jest z Turcji, coś kupujecie w Polsce, mimo wszystko może być to dobrej jakości, może być to dobrze zrobione, a my oglądamy, jak to się dalej tutaj produkuje. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Ale
Ale też chciałem wrócić do Twoich historii, czyli historii tego, że stałeś się dystrybutorem tych maszyn na Polskę. Jak do tego doszło? To dość ciekawa historia, bo jestem w ogóle z branży IT. Od wielu lat zajmowaliśmy się dystrybucją sprzętu komputerowego. Okej, nie łączy mi się to z betonem. Absolutnie nie, więc wszystkich to dziwi. Natomiast w pewnym momencie postanowiliśmy się zdywersyfikować. Postawiłem na rzecz zupełnie jakby odłączoną od tego właśnie celowo, żeby mieć taką gałąź, która nie jest powiązana też jeżeli chodzi o ryzyka biznesowe. Kupiliśmy pierwsze maszyny dla nas, pierwsze wytwórnie betonu. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i postanowiliśmy, ponieważ to dobry produkt, żeby zaoferować go też innym. Okej, ale to były lata jakie? IT zaczęliśmy w latach 90. na początku, a Elką zaczęliśmy już kilkanaście lat, będzie 13 lat temu. Zobaczyliśmy, że ten sprzęt jest dobry, że ten sprzęt działa, że warto go promować, no i tak krok za krokiem jesteśmy najwięksi w Polsce. A dzisiaj jesteśmy w Turcji, w fabryce tych maszyn, więc drodzy widzowie, to też ten cały odcinek będzie dla Was taką zachętą do robienia czegoś fajnego, do tworzenia biznesów albo kontynuowania biznesów, które już są sprawdzone. Tak, Elkon jest jednym z większych producentów światowych i uważam, że po prostu warto próbować. Warto próbować, pewnie, że tak. My przechodzimy dalej. Boją się dać mi tego sprzętu, ja też się sam boję, bo nie wiem, co się będzie działo, ale będziemy montować te elementy. To jest specjalny taki wózek samobieżny, żeby było łatwiej przymocować je już do tej konstrukcji, która na nas tutaj czeka. To są to elementy sypowe, czyli tutaj się sypie materiał, później to się już w wersji finalnej otwiera. Jak ktoś z Was to ogląda i będzie kupował maszynę do betonu, to wiecie, że jedna z nich może została właśnie skręcona przez moje ręce. Dajesz radę, masz robotę. Przestraszyłem, no właśnie ja tak wiesz, tutaj, nie wiem, w lirach, nie? W Turcji płacę, czy Tak, w lirach, tak. no to wiesz, to chcę coś zarobić wreszcie. Nie, no jest super. Jest? Oby było wszystko dobrze. Na pewno będzie. A jak nie, to macie serwis u nich. Wszystko będzie i tak okej. To, co widzieliśmy wcześniej, te zasobniki, te mnóstwo stali, to tutaj jest potem składowane. Tu też są elementy z zasobników kruszyw razem z systemami podawania ważącymi. I to jest hala poświęcona zasobnikom kruszyw po prostu. Czyli każda hala robi co innego. Ale każda kala jest kompletna, czyli Tak, powiedzmy każda przez hala- lakiernię, przez spawalnię. Tak, każda hala jest kompletna, czyli jakby od początku robi do końca jakiś tam element i w końcu w ostatniej jest to wszystko składane i wysyłane. Nawiązując do tego odcinka, który już kiedyś nagraliśmy, stworzyliśmy go w takiej małej betoniarni i pisaliście. Uważam, że odcinek z betoniarni stacjonarnej byłby dużo lepszy, może jako takie dopełnienie, warto o tym pomyśleć. I za naszymi plecami jest też taka duża betoniarnia, która też jest tu tworzona. Chcieliście dużo, macie dużo. Proszę bardzo, to są największe wytwórnie, to jest fabryka poświęcona właśnie takim dużym wytwórniom. Mieszalnik 5 metrów, 10 razy większy niż ten, który widzieliście wcześniej. Są jeszcze mieszalniki 6-metrowe. Mogą być zdublowane mieszalniki, czyli możesz mieć 6 plus 6. To jest też ciekawostka, ona jest najpierw składana przed malowaniem, potem jest malowana, potem jest składana i rozkładana jeszcze raz po to, żeby była pewność, że na miejscu i wszystko się zgadza. Bo one są zbyt duże, żeby transportować je w takiej formie jak te, które wcześniej widzieliście, dlatego że nie zmieściłyby się na samochody, więc te klocki są rozkładane do mniejszego formatu i wysyłane jakby tak bardziej luzem. To możemy mieć pytanie do naszych widzów. Jeśli jesteście na swoich telewizorach, mimo wszystko odpiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć, jak wygląda praca już na takich gotowych wytwórniach betonu stacjonarnych, bo też możecie to pokazać. Oczywiście, że tak. To na razie ją tworzymy, ta idzie do Arabii Saudyjskiej, ale przywieziemy jakąś do Polski i zrealizujemy taki odcinek. To, co tutaj jest, to są vibroprasy, czyli to są urządzenia do produkcji prefabrykatów. Rozpoczęliśmy niedawno produkcję, teraz jedna będzie sprzedana do UK. To jest jakby ostatni development z wiadomość dzisiaj. Czyli tutaj mamy maszynę do wyrabiania bloczków betonowych, czyli nie tylko sam beton, nie tylko mieszanki suchego betonu, który też już kiedyś na kanale do roboty widzieliście, ale to jest kolejny etap maszyn, które tutaj są produkowane. Tutaj też patrząc na ten cały sprzęt, zazwyczaj widzimy tylko ten albo bloczek betonowy, albo ten beton, czyli efekt finalny, a patrząc za naszymi plecami, rozwój tej technologii Dokładnie. jest taki wielki. Tutaj widzisz kuchnię nie tylko produkcyjną, w sensie produkcji bloczków, ale widzisz też kuchnię produkcyjną samych maszyn. Jest to fajna ścieżka rozwoju dla tych, którzy już mają wytwórnię betonu, bo zamiast sprzedawać tylko beton, mogą od razu z tego betonu produkować komponenty, elementy i te elementy dalej sprzedawać. Jak masz formę, z tej formy
formy, możesz zrobić kostkę, nadproża, no wszelakie rzeczy, elementy, które sobie wymyślisz, które są oczywiście w zakresie rozmiarowym tego, żeby taką formę tutaj można było włożyć. Czyli jak na przykład nie ma klienta, który podjeżdża betoniarką albo ciężarówką po beton, no to my sobie lejemy do formy i w tym czasie... I to jest bardzo dobra uwaga, bo tak czasami masz nadwyżki, to te nadwyżki możesz nawet wykorzystać do tego, żeby z nich sobie zrobić właśnie jakieś prefabrykaty. Fajnie, że przyjechałeś, Wojtku, bo teraz zobaczyłeś, jak się produkuje wytwórnie betonu. Co prawda materiał był zbyt krótki, żeby pokazać wszystko naprawdę od takiego A do takiego Z, ale myślę, że i tak sporo widziałeś. Myślę, że tak, że widzowie, którzy dotarli do samego końca, są zadowoleni z tego całego procesu. Ja jestem też pod wielkim wrażeniem, po pierwsze, tej takiej rozbudowanej Turcji, o której sobie wcześniej nie wyobrażałem, jadąc właśnie na tą plażę i leżąc do góry brzuchem, a tutaj jeszcze ta technologia, którą pokazaliśmy. Wcześniej pokazywaliśmy tylko ten beton, który się wytwarza, teraz te przepiękne maszyny i tą całą skomplikowaną produkcję. Myślę, że przejedziemy się, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, na jakąś jeszcze produkcję betonu, ale taką stacjonarną. Byłoby super, więc spróbujmy. No i cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia, ja czekam na wasze komentarze, łapki w górę, subskrypcję tego oczywiście kanału. Napiszcie, czy chcecie więcej materiałów związanych z betonem, a my co? Lecimy do Polski i do roboty. Dziękuję ci bardzo. Z tej strony Wojtek Kaczmarczyk. Bardzo się cieszę, że dotarłeś do samego końca. Dziękuję Ci za oglądanie tego wideo i zachęcam do zobaczenia kolejnych filmów na kanale Do Roboty. Kliknij w kolejny film i zobacz, co tam ciekawego nagrałem.